Biłka jest, napar w kubku wiedźmowym jest, rożki są, możemy zaczynać. Cześć, witajcie na kanale Margaret Lejman. Dzisiaj będę miała utrudnioną pracę, ponieważ Biłka jest tak wymagająca, że nie odpuści, po prostu nie odpuści, trzeba ją głaskać, tak, tutaj się wtuliła i koniec i kropka. A na początek chciałam zacząć od tego, że po prostu jestem szalenie zaskoczona. Jestem zaskoczona Waszą reakcją na moim kanale i powiem tak, nie spodziewałam się tak olbrzymiej reakcji pozytywnej, tylu lajków, tyle komentarzy pod jednym, pod drugim filmem. Tyle subskrybentów mi przybyło. Po prostu to jest dla mnie niesamowite. Naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję z szczerego serca. Poszła. Super. Chwila oddechu. I tak, te dwa filmy, które ja zrobiłam, to były te pierwsze dwa, to były filmy tak zwane testowe. Ponieważ ja bardzo dawno temu nagrywałam, było mi bardzo trudno wrócić do tego nagrywania i w zasadzie, tak jak wspomniałam na pierwszym moim vlogu, w pierwszym vlogu, miałam zarzucić działalność YouTube'ową i w ogóle w social mediach ja się tak zaczęłam powolutku wycofywać, ale naraz tak coś mnie naszło. W zasadzie ten wyjazd do Biferno, ten wyjazd do tego showroomu w Kalwarii Zdebrzydowskiej i no niestety, ale no tak dzisiaj będzie. Dzisiaj jest szaleństwo i ja nic z tym nie zrobię, po prostu ona taka jest. Musicie to zaakceptować na tym kanale, że ja mam takiego wymagającego psa. No super jesteś, mistrzyni drugiego planu, świetnie. Super, świetnie, naprawdę, tak, super. I wyjazd do showroomu w Biferno mnie po prostu tak jakoś nastroił pozytywnie do tego nakręcenia, żeby pokazać ten sklep, żeby Wam powiedzieć o istnieniu tego sklepu, chociaż dziewiarki na pewno wiedzą o Biferno. Natomiast ja osobiście dowiedziałam się bardzo krótki czas temu, bardzo niedawno. Ale tak, przez ten tydzień, a jeszcze jedno, muszę Wam powiedzieć, że pogoda mnie pokonała dzisiaj. Ja zazwyczaj nie narzekam, staram się przynajmniej, ale dzisiaj pierwszy raz po prostu włączyłam klimatyzację, bo było tak gorąco i tak duszno, że nie dało się wytrzymać. I tak, przez ten tydzień nie zrobiłam w zasadzie nic, to znaczy no nie, że nic, ale tak, pumpkinowy leży, ten melanż czarny z brązowym również leży, ale podgoniłam sukienkę lawendową, zaraz Wam pokażę, mam w moim w tej fajnej torbie z Mood. Biłka, no po prostu... No ona dzisiaj, to jest szaleństwo. Nie wiem, czy ta burza, bo była przed chwilą burza u nas, tak ją nastroiła jakoś dziwnie. No więc tak. Sukienki, zostały mi jeszcze tylko 2 kłębuszki do przerobienia i tak bardzo się cieszę, bo już finiszuję, zobaczcie. Finiszuję. Tak wygląda, super kolorek lawendowy. I tak, ja się bardzo bałam, ja robiłam MK, ja noszę rozmiar L i ja się bardzo bałam, robiłam to na oko w zasadzie i wiecie co, jak założyłam tą żyłkę, bo teraz zostały mi 2 motki, to teraz zrobię szeleczki, czyli ramionczka, a potem będę dopiero z tego, co mi zostanie, już potem nie będę się martwić, że jeszcze muszę te ramionczka zrobić, tylko do końca będę robiła te okrążenia.
I muszę Wam powiedzieć, że ja się w to wbiłam. Musiałam przymierzyć, bo myślę sobie, kurczę, ja to chyba za małe zrobiłam. Ale jak ja się wbiłam, no to będzie w sam raz, myślę, na osobę, dla której to robię. No i tak, tyle mam tej kiecuszki i fajnie, cieszę się. Oczywiście, gdyby nie ta żyłka, to bym tego nie przymierzyła. Także już Wam o tej żyłce wspominałam. Ja ją mam akurat z Motkomanii. To są takie żyłki i mam 3. Ta jest taka długa, ona ma chyba z metr. Ja Wam pokazywałam, na ostatnim filmie pokazywałam. Ona ma chyba z 1,50 m ta żyłka. Tutaj są jeszcze dwie takie, o, jedna jest taka i druga jest chyba taka sama, albo zaraz zobaczymy, chyba taka sama jest. No, ale odnośnie jeszcze tej sukienki, muszę Wam powiedzieć, że tak, na początku jak zaczęłam robić, przerobiłam pierwszy motek, drugi motek, trzeci motek i tak mówię, kurczę, w ogóle mi nie przybywa tej sukienki, w ogóle mi nie przybywa tej sukienki, a teraz jak robię, to co 10 oczek, co 15 oczek muszę ją całą przekładać, bo to już jest ciężkie. No i znowu się wkurzam, że Jezu, takie ciężkie, znowu muszę przełożyć, no nie dogodzisz, no po prostu no nie dogodzisz, wiecznie jest jakiś problem, prawda? No ale nie, oczywiście żartuję sobie i no i tak. No, to tutaj tyle mam odnośnie tej sukieneczki. A teraz jeszcze gdzieś mi nożyczki uciekły. Nie szkodzi, to sobie poradzę. Zaraz, może tutaj je mam? Nie, też nie mam. O, tu mam tam, ale to nie szkodzi, bo przyszły oczywiście, tak, tutaj mój helper, czyli pomocnik. O, jeszcze mi coś padło do herbaty. No dobra. Dobrze, to łyka zrobię, zanim mi kolejne kłaki od biełki tutaj wlezą. No, jak zdążę. Herbata z miodem super jest. Tak, kolejne włóczuszki mi przyszły na tą kolejną sukienkę, którą będę robiła. Tak pięknie opakowane między drutami i to jest ta sama włóczka, tylko inny kolor. I teraz tak, oczywiście tutaj ja już sobie wcześniej ją otworzyłam, żeby nie było zamieszania, tak jak ostatnio. I kolor kolejnej sukni będzie taki. Wiedźmowy, no mnie by się też przydał. Ja w ogóle zastanawiałam się, czy nie zrobić czarnego albo antracytu. Bardzo ładny jest ten antracyt i tak się zastanawiam, ale tak, zrobię czarną. Nie wiem z tymi moimi oczyma, jak ja to dam radę. No ale zrobię. No jakoś będę do przodu kulała, do przodu. Co jeszcze takiego u mnie się zadziało? Otóż zadziało się to, że dostałam w prezencie taką piękną włóczkę. Piękna jest. Śliczna, kolor to indygo, farbowana ręcznie przez moją koleżankę. Tak, dostałam i oczywiście jest to włóczka skarpetkowa, ale ja nie będę robiła skarpetek, wiecie, ja jeszcze do tych skarpetek nie dojrzałam. Ja po prostu do wszystkiego muszę mieć czas, muszę dojrzeć i tak. To jest taka włóczka Regia i 4 ply. I co ona ma jeszcze? Ile tu jest metrów? 100 gram. Ale ile metrów to ja tutaj nie przeczytam tego. Nie przeczytam. Na dwójki, trójki. No, nie mogę dojrzeć. Pewnie jest o 420 metrów. No, tak napisali tutaj. Tak to wygląda. I to jest włóczka do farbowania i można taką włóczkę do farbowania znaleźć w naszych polskich sklepach dla dziewiarek. I jeżeli ktoś umie farbować, ja nie potrafię, ale znam osoby, które to potrafią. Nie można robić wszystkiego, doba ma tylko 24 godziny, więc tak. I co dalej? Co dalej to tak. Bardzo się cieszę z tego, że, a tu sobie odłożę do tego mojego kuferka, bardzo się cieszę z tego, że przyszła do mnie dzisiaj taka
To może nie każdego zaciekawi, ale osoby, które dziergają, również nieraz szyją i być może Was to zaciekawi. Zamówiłam sobie na Amazonie taką frizelinę, która się nazywa Hibond. I to jest coś takiego, to jest na papierze naklejona frizelina, to jest frizelina z dwustronnym klejem. No tu pewnie nie będzie tego widać, ale tak się błyszczy. A tutaj jest papier. Ja na pierwszym moim filmie na YouTubie to pokazywałam frizelinę podwójnie klejoną, ale gdzieś pokazywałam, a to może podlinkuję w opisie, jak się używa ten Hibond. I pierwszy dostałam od moich chłopaków, jak byli w Stanach w 2015 roku, to jest 8 lat temu. No a teraz musiałam sobie zamówić, no bo no tak, no. Z tymi wszystkimi cłami i tak dalej. Ale przyszło do mnie dzisiaj cała taka wielka paka, bo ci, którzy oglądają mój kanał, którzy wrócili na mój kanał i patchworkiem się interesują, to wiedzą, że ja po prostu aplikację kocham nad życie. I dzisiaj do mnie przyszło takie pudło. 75 yardów to jest tak mniej więcej z 68, no prawie 70 metrów. To jest 90, to nie jest duża, znaczy nie jest szeroka belka, ale mam to w takiej beli i będę sobie teraz to używać. I wreszcie dokończę mój quilt, czyli kołderkę z jelonkami, tak, bo mi brakło, a nie chciało mi się ręcznie tego tam gdzieś podszywać. Także moje jelonki, wiecie, no widzicie, kocham rożki, kocham jelonki, to jest mój strój firmowy, jakby ktoś się pytał. Dwa wcześniejsze filmy to tak nie wiedziałam, będzie odzew, nie będzie odzewu, jakoś tak mi, nie wiem, ale dzisiaj już firmowo. Kubeczek też jest wiedźmy, jakby ktoś nie wierzył, że wiedźmowy, to jest wiedźmowy, tak. Także wiedźma ma takie kubeczki, będzie więcej oczywiście. Bo jak zauważyliście, również zajmuję się ceramiką. Jeszcze nie tak w pełnym wymiarze godzin, ale tak powolutku. Odnośnie jeszcze tego, bo Wam nie dokończyłam, duży chaos dzisiaj jest przez tego zwierza mojego kochanego. To jest tak, tutaj jest klej i pod papierem też jest klej. Wycinacie sobie jakiś kształt, kładziecie na papier żelazkiem ciepłym, cyk, 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 to się przykleja, potem odrywacie ten papier, aplikację kładziecie na tą aplikowaną powierzchnię i znowu żelazkiem cyk, 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 i jest przyklejona. I wtedy można ją już na przykład takim ściegiem, tak jak tutaj zrobiłam, ja to nazywam łatkowy, ale to jest drabinkowy chyba. Ja się nie znam na tych nazwach, ważne, że potrafię obsłużyć maszynę do szycia i potrafię wybrać jakiś ścieg odpowiedni. To można zygzakiem też takie aplikacje, albo ściegiem stewnowym normalnie można oprzeć, tylko wtedy się troszeczkę szczępi. I co jeszcze? Robię powolutku porządki i no nie znalazłam, bo to na wierzchu mam i tak łypało na mnie wielkim okiem. W zeszłym roku, gdzieś koło marca, zaczęłam taki sweter. I w sumie jeszcze te opisy mnie tak przerażały w gazetach, a wybrałam sobie, tutaj mam, no zaraz Wam pokażę, wybrałam sobie taki sweter z gazetki, zaraz, niech ja znajdę, tutaj jestem, a gazeta się nazywa, bo tak 3 rodzaje gazet kupuję w sumie. I tak do końca to nie wiem, która to jest. A też są fajne sweterki. Już Wam mówię, co to jest za gazeta. Takie letnie udziergi. O rany, no gdzież to jestem? Patrzcie, nie mogę znaleźć. Jest. Dzianiny. O, to jest taka gazetka. Dzianiny. I
roku, pierwszy numerek. I ja sobie wybrałam taki sweterek i też w sumie nie kupiłam włóczki, która jest rekomendowana do zrobienia tego swetra, ponieważ też nie wiedziałam, czy ja dam radę zrobić ten sweter, czy nie dam rady. Pojechałam do Polimexu, który mam za miedzą, tak prawie, i kupiłam akryl. Oczywiście wiem, akryl to samo zło i tak dalej, ale kupiłam, ja jestem wychowana na tak zwanej anilanie. Nic innego nie było w PRL-u, tylko anilana to był pewnie taki akryl. Więc to jest w ogóle coś zupełnie innego, to nie skrzypi, to jest milusie takie fajne i nie gryzie. No oczywiście sztuczne, no babeta, zaraz tak Wam pokażę, o. I takie kolorki. I taki sweterek miał być. Taki, ale utknęłam na, zaraz, gdzie tu jest ta prawa strona? Tutaj, tak to wygląda. Nie wiem, widać, nie widać, pewnie widać. I przyjemny taki, no wygląda na taki przyjemny, ale utknęłam na opisie ujmowania oczek. Ale teraz, po przeczytaniu takiej ilości opisów i zrobieniu tych dwóch, w sumie 3 sukienek, bo jeszcze o jednej Wam nie opowiedziałam, ale muszę to dozować, bo by mi materiału brakło na filmy, to już się nie boję. I wczoraj zerknęłam do tego opisu i tak, ciekawa jestem Waszej opinii, tak prawdę mówiąc. Czy pruć i zrobić z tego koc i dać, nie wiem, na aukcję charytatywną albo po prostu podarować, czy kończyć sweter? Jeżeli możecie się wypowiedzieć na ten temat, to chętnie przeczytam Wasze decyzje i komentarze, Wasze propozycje, bo tak prawdę powiedziawszy, to nie wiem, co z tym zrobić. Kusi mnie, żeby taki sweterek sobie zrobić, bo jest fajny, może nawet w innych kolorach, ale ten mi się akurat spodobał, kolor. No i ciekawa jestem, co Wy o tym sądzicie, no bo wiadomo, akryl to akryl, no już w tych mieszankach to już ujdzie, powiedzmy, ale tu jest 100% sztuczności w sztucznym. No, a ja na sobie mam oczywiście sukienkę My Peony Dress od Dagny. I dalej nie ma zdjęć, dlatego że no właśnie nie dogodzisz, albo było za zimno, plus 15, a teraz jest prawie 40, więc siedzę w domu i po prostu nie wychodzę nigdzie na razie. No i tak, co jeszcze? W zasadzie to wszystko. Przygotowałam, właściwie jestem w trakcie przygotowania pewnej rzeczy, może Was zainteresuje, ale to w przyszłym tygodniu pokażę, bo na razie jest faza prototypu no i to tyle. Ja myślę, że... jeszcze jedno. Tutaj mi mój pomocnik pokazuje, rzuć ten sweter. Zobaczcie, jaką skuchę ostatnio zaliczyłam. Mój ulubiony sweter, firma, której już nie ma w Polsce, to jest firma Gap. Uwielbiałam się ubierać w tej firmie, dlatego że tam były bardzo zawyżone rozmiary, więc ja jak nosiłam powiedzmy M-kę, czy już no tak w górnej granicy M-kę, to jeszcze w S-kę wchodziłam no i tak mi się humor poprawiał. Ja wiem, że to jest głupie, ale no tak było. I robiąc porządki w garderobie, no bo wiecie, no ładna pogoda, to trzeba swetry prać, fajnie się suszą, nie trzeba tam długo czekać. I tak, kilka dni temu, wiadomo, że te upały już trwają ponad tydzień, kilka dni temu wymyśliłam sobie, że wypiorę ten sweter. Nie wiem po co, bo on ani nie był brudny, ani zakurzony, ani nic, no coś mnie podkusiło. I oczywiście tak, zamoczyłam go w płynie, ciepło się zrobiło, nie wiem, jakieś takie ciśnienie, front przyszedł. Myślę sobie, nie dam rady, no muszę się iść położyć. Położyłam się, potem obiad, potem podwieczorek jakiś, no coś tam dziergałam. Przyszłam wieczorem, plamy się porobiły.
Myślę sobie, Holender, no takie plamy, no nie, no to muszę coś zrobić. Wykręciłam, nalałam wody, dałam proszku, ale do koloru, dałam wanisza i zostawiłam. Po czym oczywiście ciepło, wieczór, poszłam spać. Rano patrzę w tej umywalce, woda granatowa, właściwie taka brudna. Wyciągam ten sweter. No słuchajcie, żałość, po prostu płakać mi się chciało. No wiecie, jak ja paski lubię. Popatrzcie, co się stało z tym swetrem. Rozpacz. No i nie wiem. Pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to, że będę miała taki sweter do pracowni tej ceramicznej, bo to zawsze się ubrudzę gliną gdzieś, nie będzie mi szkoda, ale mi szkoda. No i teraz tak, nie wiem. Wymyśliłam sobie aplikację z takich kół sterowych, szydełkiem i że to ponaszywam, ale nie wiem, czy to nie jest jakiś kwiatek do kożucha na przykład. Nie wiem, też dajcie znać w komentarzach, no bo no żałość, no popatrzcie. No, to tyle użalania się nad moją kreatywnością. O, jeszcze raz Wam pokażę, jaka jestem kreatywna bardzo. Za te wszystkie lata, które robię pranie, a robię bardzo długo, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. I ja w ogóle myślę, że pofarbowało, nie, ten granat musiał pofarbować, bo na zielonkawy kolor. Więc ja myślę, że ten granat pofarbował. No ale tak, no, tak to jest. Kiedyś tą pierwszą skuchę trzeba zaliczyć. Ja zaliczyłam właśnie teraz. I no i właśnie tak. Ja myślę, że to już będzie koniec. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za tyle subskrypcji, tyle reakcji, tyle komentarzy i lajków. Super, jeżeli Wam się podoba mój kanał nadal, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, możecie również udostępniać, ponieważ wiadomo, że im więcej osób zobaczy, tym większa będzie frekwencja, tym ja będę miała większą motywację do nagrywania i do pokazywania Wam czegoś ciekawego. Także na dzisiaj już koniec. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na nadchodzący tydzień, udanego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!